Hej moi kochani, witam Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób możecie zrobić sobie cooldowny komend, czyli jeżeli macie komendę, ustawić sobie cooldown. Jeżeli 0, to po prostu nie będzie żadnego cooldownu, a na przykład możecie ustawić sobie 10 sekund i wtedy, jeżeli użytkownik wpisze komendę jakąś, pierwszym razem będzie ją bez problemu mógł wykonać, a następnym razem wyświetli mu się tutaj informacja, że komendę może użyć dopiero za jakiś czas i tutaj będzie fajny zegarek, który będzie odliczał Wasz cooldown. Więc takie coś dzisiaj się zajmiemy. Dobrze, więc pierwszą rzeczą, którą sobie zrobimy, to będziemy musieli zaktualizować pakiety naszego systemu. W tym celu wpiszemy polecenie npm outdated, aby w ogóle zobaczyć, jakie pakiety są do aktualizacji. Widzimy, mamy ich aż 4. I aby wszystkie zaktualizować, wpiszemy polecenie npm update --save i klikamy enter i zobaczymy, że w tym momencie nasz bot zostanie zaktualizowany, znaczy bot, no, te pakiety. I jak to się tylko stanie, tak jak teraz, zobaczymy, że nasz package.json został zaktualizowany. I jak sobie klikniemy na DevWatch, to możemy sprawdzić, czy nasz bot działa i widzimy, działa bez problemu. Ok, a więc na początku co zrobimy, skoro już mamy nasze pakiety zaktualizowane, to możemy sobie naszego bota na aktualny moment zatrzymać. Pierwsze co sobie zrobimy, to będziemy musieli przejść do naszego comment handlera i tutaj sobie utworzymy nową kolekcję, czyli client cooldowns to będzie nowa kolekcja i kolekcja, słuchajcie, jest obiektem i w takim obiekcie, to jest nasz obiekt cooldowns, będziemy przechowywać następujące rzeczy, a więc będziemy przechowywać wszystkie komendy, które aktualnie są w cooldownie przez danych użytkowników. Czyli cooldown to jest obiekt, do którego mamy dostęp za pomocą klucza. Ten klucz zwraca nam jakąś wartość, w tym wypadku kluczem będzie nazwa komendy, czyli będziemy mieć listę, w której będziemy pobierać elementy za pomocą właśnie nazwy komendy i każda z tych komend będzie przechowywać kolejną kolekcję, w tym wypadku użytkowników i ci użytkownicy to będą użytkownicy, którzy aktualnie użyli tej komendy i ten użytkownik też będzie miał kolekcję, w tym wypadku timestamp, czyli po prostu czas, moment, w którym użył tej danej komendy. I w taki sposób to sobie będziemy musieli teraz tutaj zaprogramować. A więc komendę ping do testów będę chciał, żebyśmy mogli sobie tutaj mieć cooldown i cooldown będziemy podawać w sekundach, w tym wypadku 5 sekund i będziemy chcieli też mieć domyślny cooldown i domyślny cooldown ustawimy sobie w pliku config.js. W tym wypadku zduplikuję sobie tą linijkę numer 5, co trochę pozwolę Wam może powiększyć to, żebyście lepiej widzieli. Mam nadzieję, że dobrze to widać. Nie wiem, czy nie trochę za duże. I nazwiemy sobie to default comment cooldown. I default comment cooldown będzie pobierany z pliku env, tak jak i reszta rzeczy, ale alternatywnie możemy też podać po prostu domyślną liczbę, czyli jeżeli nie jest zdefiniowany ten czas w pliku env, to wtedy ustawiamy 3, czyli w tym wypadku będą to 3 sekundy. I sobie zapiszemy ten plik i następnie w naszym comment handlerze, wiecie co, ja sobie trochę pozwolę zmniejszyć, bo nie ma po prostu miejsca. Ja sobie też będę tutaj chował tą listę. Ctrl+B sobie możecie tą listę schować. Dobrze, a więc jeżeli mamy już nasze cooldowns, to one są zapisane w kliencie. Dobrze, i teraz sobie otworzymy ten plik, w którym mamy nasze interakcje. Jeszcze sobie command handler zapiszemy. I teraz będziemy musieli sobie pobrać te cooldowny z klienta, więc z interakcji musimy sobie pobrać klienta i następnie z klienta będziemy musieli sobie pobrać pewne rzeczy, a konkretnie właśnie te cooldowns. Te cooldowny, jeżeli byśmy sobie zobaczyli, to te cooldowny są, tak jak mówiłem, kolekcją, bo sobie tak to tutaj zapisaliśmy, obiektem collections i będziemy sobie teraz z niego pobierać pewne rzeczy. A więc tak, podsłuchajcie naszym tutaj sprawdzeniem, czy komenda w ogóle istnieje. Przejdziemy sobie niżej. Na początku sprawdzimy, czy nasze cooldowns mają komendę, czyli comment data name, ale możemy sobie, słuchajcie, pierw wyświetlić comment data name w konsoli oraz po prostu comment name i sobie wystartujemy w tym celu bota naszego w DevWatch. Ja sobie tutaj pozwolę to zmniejszyć, bo to nam jest niepotrzebne aż takie duże. I tutaj na naszym Discordzie odpalimy sobie komendę ping. Ping w obydwu przypadkach, więc nie ma znaczenia, czy użyjemy tej wersji, czy użyjemy tej wersji. No dobrze, a więc sprawdzamy sobie, czy w naszych cooldownach jest wartość, jak mówiłem, comment name, czyli szukamy
w naszej liście możemy sobie tak wyobrazić. Jest to wprawdzie obiekt, ale ten obiekt ma właśnie funkcję has, więc sobie możemy to wyobrazić jako po prostu listę elementów i ta lista elementów pobieramy za pomocą, szukamy w niej klucza, czyli tego elementu, w którym jest zapisany, czyli zapisujemy w tym wypadku nazwy komend. Czyli jeżeli nie ma tego elementu w tej kolekcji, na tej naszej liście, to wtedy musimy go dodać, musimy go stworzyć. Czyli wpisujemy cooldowns.set comment name i zapisujemy nową kolekcję w wypadku w taki sposób. Widzimy, tutaj nie mamy jeszcze kolekcji, więc collection sobie, jeżeli klikniemy sobie tutaj na końcu, Ctrl spację, zobaczymy collections disco.js, alternatywnie możecie sobie po prostu to dopisać. Dobrze, a więc jeżeli nie istnieje, słuchajcie, tutaj w naszej kolekcji jeszcze ta komenda, to wtedy ją dodajemy. No dobrze, następnie będziemy sobie musieli pobrać czas w milisekundach teraźniejszy, czyli w tym wypadku stworzymy sobie zmienną now i do niej zapiszemy date.now. Jest to, słuchajcie, to zwraca to czas w milisekundach, jest to liczba od roku 1970, 1 stycznia, północy, ble, 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 ble. Tak, i następnie będziemy sobie musieli pobrać te cooldowny, czyli const timestamps równa się cooldowns, get comment name, czyli timestamps to są cooldown.get comment name, więc mamy tutaj te timestamps, a więc to są nasze użytkownicy. To są użytkownicy tutaj zapisani, więc w tym zmiennej timestamps pobieramy sobie z naszych cooldownów daną tutaj komendę, w tym wypadku całą tą kolekcję dla tej komendy i następnie będziemy sobie musieli stworzyć w ogóle zmienną, w której będziemy mieć zapisany ten cooldown, czyli const cooldown amount. To jest, słuchajcie, nic innego jak comment.cooldown, czyli sprawdzamy, czy cooldown istnieje. Jeżeli istnieje, wtedy będziemy musieli podać tutaj default, jeżeli cooldown istnieje, to wtedy ma pobrać ten cooldown, a jeżeli nie istnieje, to ma pobrać ten default comment cooldown, który sobie wczytujemy z właśnie config.js, czyli w tym wypadku będzie to 3, albo wartość zdefiniowana w pliku env i tą wartość musimy pomnożyć przez 1000, ponieważ 3 oznaczałoby 3 milisekundy, a sekunda ma 1000, więc musimy pomnożyć przez 1000, jeżeli ma to dla Was sens. No dobrze, następnie sprawdzamy, czy dany użytkownik, który korzysta z tej komendy, ma już jakiś cooldown, czyli wpisujemy polecenie timestamps.has interaction user ID. A więc tak jak mówiłem, timestamps, czyli to jest ta komenda ma wszystkich użytkowników i ci użytkownicy pobieramy ich za pomocą właśnie interaction user ID, czyli tak jak tutaj pokazywałem, już mamy nasze cooldowny pobieramy za pomocą command name, nazwy komendy i ten cooldown przechowuje listę użytkowników i tą listę użytkowników tutaj sprawdzamy, czy ten użytkownik istnieje w danej komendzie, czyli użył danej komendy. Jeżeli użył, musimy sobie stworzyć czas, kiedy wygasa jego cooldown, prawda? Czyli musimy sobie stworzyć expiration time i expiration time to będzie timestamps, czyli musimy sobie pobrać ten cooldown tego użytkownika. W tym wypadku korzystamy z get interaction user ID. Na zasadzie interaction user ID moglibyśmy, słuchajcie, sobie z tego stworzyć po prostu zmienną, żeby za każdym razem tego nie używać, czyli const user ID i to będzie interaction user ID i sobie teraz po prostu tego użyjemy, żeby nie używać tego kilkukrotnie, a więc aby, słuchajcie, obliczyć, kiedy nasz expiration time jest, czyli kiedy wygasa nasz cooldown, musimy pobrać czas, kiedy użyto ostatnio komendy i dodać do niego domyślną ten cooldown, który jest. Czyli wyobraźmy sobie, że użyliśmy naszej komendy, załóżmy w czasie 3000, czyli w 3 sekundzie, wiadomo, normalnie to będzie inna wartość, to będzie wartość ileś tam miliardów, gdyż liczymy ten czas od tego roku 1970, ale w tym wypadku liczymy, dla przykładu, żeby łatwiej to było sobie wyobrazić, mamy 3000, czyli 3000 w 3 sekundzie użyliśmy komendy. I następnie nasz cooldown, jak sobie zobaczymy, załóżmy, że też jest 3, czyli cooldown jest 3000, czyli mamy też 3000 cooldown. Pamiętamy, 3000 pierwsze to jest kiedy użyto komendy. Następnie to jest cooldown
I żeby obliczyć, kiedy wygasa cooldown, to musimy, słuchajcie, dodać kiedy użyto komendy, czyli musimy zrobić jakby takie obliczenie, kiedy użyto komendy plus nasz cooldown. I to jest, słuchajcie, wtedy, kiedy wygasa nasz cooldown. Czas po prostu, kiedy wygasa nasz cooldown. Czyli w tym wypadku byśmy mieli, kiedy użyto komendy jest 3000 plus 3000 cooldown równa się 6000, czyli w 6 sekundzie wygasa nasz cooldown. A teraz załóżmy mamy sekundę 5, czyli 5000, tak jak mówiłem, 1 sekunda to jest 1000, więc w 5 sekundzie, więc sprawdzamy. Normalnie byśmy zrobili sprawdzenie, możemy sobie tutaj napisać teraz, żeby napisać kiedy wygasa cooldown i sobie sprawdzić, jeżeli tutaj mamy teraz, czyli 5000 jest mniejsze od 6000, to wtedy cooldown jeszcze nie wygasł, prawda? Teraz mamy 5000, a wygasa dopiero przy 6000 i teraz musimy wyświetlić informację, sorki, musisz poczekać jeszcze sekundkę, bo jeszcze sekundę trzeba poczekać. Co więcej, taki skrypt musimy sobie napisać, który będzie to sprawdzał. Nie wiem, czy to ma sens dla Was, co tutaj napisałem, ale starałem się jako tako to wytłumaczyć. Dobrze, a więc mamy expiration time i tak jak mówiłem, trzeba pobrać tutaj pierw czas, kiedy użytkownik użył komendy i dodać do niego, tak jak tam mówiłem, cooldown amount i jak możemy sobie w sumie teraz pokazać Wam expiration time. Zobaczmy sobie expiration time i dodajmy sobie console log now i to jest nic innego jak po prostu now i użyjmy sobie komendy ping. Pyk, tam nam pinging robi ładny. Gdzie tutaj tylko jest, słuchajcie, ten element. Problem jest taki, że nam tutaj nie ma żadnego timestampu, bo nie zapisujemy żadnego timestampu, a więc będziemy musieli ustawić jeszcze ten timestamp, kiedy użyto komendy. Dlatego to nie działa, czyli timestamps.set i ustawiamy user ID. Pamiętajmy, że ustawiamy user ID i jako wartość ustawiamy czas teraz. I co? I na razie nie będziemy tutaj usuwać tego cooldownu, ale będziemy musieli to zrobić za chwilę. Więc teraz użyjmy komendy ping i jeszcze raz. I teraz zobaczmy, to jest nasz czas, expiration time, czyli kiedy wygasa, kiedy użyliśmy komendy. 16, 19, patrzmy, w zasadzie tylko możemy patrzeć na tą końcówkę 41248 i tutaj kiedy wygasa przy 44520. Tutaj mamy milisekundy dodane, więc te milisekundy trzeba będzie potem jeszcze zaokrąglić. Ale tak to ogólnie taka jest idea, że teraz wtedy użyliśmy komendy i tutaj jest kiedy wygasa i sprawdzamy po prostu, czy wartość now teraz jest mniejsza od tego, kiedy wygasa. Jeżeli tak, to wtedy musimy zwrócić błąd. No dobrze, a więc jeżeli mamy, słuchajcie, te informacje, ja sobie tutaj to pozwolę skomentować, bo to nie będzie, że tak powiem, potrzebne. I jak mamy ten, słuchajcie, expiration time, to sprawdzamy, czy now jest mniejsze od expiration time. Jeżeli tak, to będziemy musieli stworzyć wiadomość, czyli return interaction reply. I w interaction reply to będzie wiadomość, czyli content, pamiętamy, używamy oraz tutaj dodamy mferal, żeby ta wiadomość, jeżeli ktoś po prostu będzie spamował tymi wiadomościami, żeby nie przyspamował na kanale, tylko jemu po prostu bot odpowiedział, żeby bot mu po prostu odpowiedział. I co nam będzie potrzebne? Jaką wiadomość możemy napisać? Że napiszemy sobie wiadomość, że możesz użyć tej komendy za ileś tam sekund. Proszę poczekaj, zanim ponownie użyjesz tej komendy. I możemy dodać proszę poczekaj ileś tam sekund, co nie? Tutaj możemy napisać ileś tam sekund. Na przykład proszę poczekaj 5 sekund, zanim ponownie użyjesz tej komendy. Albo zanim ponownie użyjesz komendy i tutaj można dać te command name, komendy i tutaj damy sobie command name. Coś w tym stylu. Teraz napiszmy ping. Proszę poczekaj 5 sekund, zanim ponownie użyjesz komendy ping. Okay. I co by warto było jeszcze zrobić, to tutaj dodać kropkę na końcu i 5 sekund musimy zamienić na zmienną, czyli sobie stworzymy nową, nie w tym miejscu, tutaj wartość nową, const i możemy sobie nazwać expired timestamp równa się math round expiration time podzielone przez 1000, czyli sobie podzielimy
tutaj nasz czas milisekund, bo nam milisekundy same są niepotrzebne. Bardziej nas interesują, słuchajcie, interesują po prostu sekundy, więc taką rzecz, że wpisywaliśmy w konfigu sobie informację o tym, ile sekund chcemy mieć, żeby był ten cooldown i była to wartość właśnie w sekundach i potem to mnożyliśmy przez 1000, aby uzyskać milisekundy, a teraz chcemy uzyskać z tych milisekund znowu sekundy, tylko że ta wartość będzie dość duża, tak jak zobaczycie, tutaj mamy wartość w sekundach bardzo, bardzo dużo. I szczerze mówiąc, nas to dokładnie tak nie interesuje, ale nas interesuje inna wartość. Mianowicie, nas interesuje coś takiego, jeżeli damy tutaj sobie taki znaczek, dopiszemy T dwukropek i na końcu dopiszemy dwukropek R i zamkniemy, to patrzcie, co się teraz stanie. Jeżeli ja sobie teraz napiszę na Discordzie z powrotem polecenie ping, wydaje mi się, że muszę 2 razy tego użyć, to zobaczymy, że proszę poczekaj, teraz mamy za sekundy, patrz, teraz nam odlicza tutaj sekundy, co nie? Zarąbiste, 6 sekund temu i możemy na przykład zrobić wiadomość, proszę, tej komendy możesz użyć ponownie za ileś tam. Sobie tak to zmieńmy sobie tak, komendę, teraz sobie dajmy nazwę, komendę coś tam, możesz ponownie użyć za i tutaj, za w sumie ten ponownie użyć. Teraz sobie dajmy jeszcze raz. Ping. Komendę ping możesz ponownie użyć za 1 sekundę temu. I coś takiego jest, słuchajcie, ekstra sprawą. Widzimy, tutaj nam odlicza i świetnie to teraz wygląda. I to jest spoko. Ale to jeszcze, słuchajcie, jest nie koniec, ponieważ te cooldowny cały czas są tutaj zapisane. One się nie usuwają i my musimy je usunąć. Sobie te cooldowny. Widzimy, to działa, aczkolwiek cooldowny po prostu cały czas są zapisane w tym timestamps i musimy je, słuchajcie, usunąć. Najlepiej usunąć w taki sposób, że po prostu zrobi się set timeout. Set timeout jest to funkcja, która ustawia nam czasowe opóźnienie, czyli ustawia nam timeout, za jaki czas wykona się ta dana funkcja. Co to znaczy? Tutaj sobie ustawiamy funkcję, którą chcemy wykonać, czyli w tym wypadku timestamps.delete i podajemy klucz, czyli user ID. I podajemy potem, kiedy chcemy usunąć, czyli za ile sekund, czyli za cooldown amount, ponieważ za tyle sekund nam tutaj nasz wygaśnie to. I tych set timeoutów możemy mieć ile chcemy, czyli realnie później prawdopodobnie trzeba byłoby to zoptymalizować, jeżeli mielibyśmy większego bota, większego mam na myśli, który by obsługiwał setki tysięcy użytkowników, ale to jest bardzo dobre rozwiązanie na teraz, to znaczy set timeout po prostu opóźni nam wykonanie tego kodu, który tutaj będziemy mieć. Jeżeli chcemy więcej rzeczy wykonać, wtedy nie możemy tego tak zapisać, tylko musimy dać nawiasy i potem w tych nawiasach wykonywać więcej poleceń tutaj. Ale jeżeli mamy jedno, to możemy je wykonać bezpośrednio tak jak teraz i następnie podajemy, słuchajcie, czas w milisekundach, czyli na przykład 3 sekundy. Za 3 sekundy ma nam usunąć ten timestamp. Dobrze, ale co możemy innego zrobić? To, co możemy, słuchajcie, innego zrobić, to jest właśnie tak jak teraz zrobiliśmy, czyli po prostu podać sobie ten cooldown amount, tak jak to teraz tutaj, jak widzicie, jest. I to sobie musimy oczywiście zapisać i teraz jak przejdziemy sobie tutaj do naszego bocika, możemy w sumie dodatkowo wyświetlać po usunięciu console log timestamps. Timestamps sobie możemy tutaj, słuchajcie, wyświetlać. Nie wiem, czy to możemy od razu timestamps delete? Nie. Wyświetlimy sobie po prostu timestamps i użyjmy ponownie komenda ping i zobaczymy, że mamy tutaj timestamp i jak sobie będziemy dalej używać tej komendy, to zobaczymy, że dalej mamy tylko jeden timestamp. Ten akurat jest w tym wypadku ten sam, ale możemy chwilę poczekać, ponownie użyć komendy, inny i widzimy, mamy tutaj zapisany inny timestamp. A więc w taki, słuchajcie, oto sposób możecie sobie zrobić cooldowny do waszych komend. Ważne jest to powiedzieć, że jeżeli w pliku tutaj waszej komendy cooldown będzie zdefiniowany jako 0, czyli na przykład mam komendę ping i cooldown sobie damy na 0, wtedy cooldownu nie ma. I to jest bardzo dobrze, że cooldownu nie ma i możemy spamować tym, ile chcemy. W taki oto sposób. Jedną rzecz, którą chciałbym jeszcze zrobić, to tutaj zmienić troszeczkę komendę ping. Mianowicie chciałbym tutaj sobie dodać timestamp. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym zrobić, to dodać sobie w tym miejscu timestamp. Ważne, żeby to było nad tym await oraz aktualizować content wiadomości, żeby nie było samego tutaj pong, tylko pong i bot latency, czyli replies with pong and latency. I słuchajcie, to bym chciał też tutaj sobie zrobić, czyli że ping mamy
i zobaczcie, że mamy tutaj latency, czyli które wynosi nam 693 milisekundy. Tutaj wynosi nam minus 1 milisekundę, jeżeli chodzi o API tutaj bota i minus 1 milisekundę to nie jest możliwe, ale 142 milisekundy to już jest bardziej możliwe. Co fajne, jakie jest, słuchajcie, zadanie dla Was jest takie, abyście zrobili sobie taki system, to znaczy tutaj sobie, czy właściciel bota może ignorować cooldowny. To jest zadanie dla Was do zrobienia i możecie się pochwalić w komentarzach, jak Wam poszło. Ja Wam, słuchajcie, dziękuję za uwagę, ja jestem Merlin, życzę Wam miłego wieczoru, zostawcie kciuka w górę oraz subskrypcję. Do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!